Proszę Państwa, gala XTB KSW 100 właśnie się rozpoczęła. Za nami drugi pojedynek, który rozpoczyna tę znamienitą kartę walk z nami. Emar Gui po raz drugi wygrywa tutaj w organizacji KSW. Emar, félicitations, tu as gagné pour le seconde fois. C'est quelque chose de magnifique. Quel est le sentiment maintenant? Désolé Pascal, Denki, mais je suis très content d'avoir gagné. Très heureux d'être venu en Pologne pour la première fois de ma vie et de combattre devant un bon public. Donc oui, je suis heureux. Zapytałam Emara o to, jakie ma samopoczucie w związku z drugą wygraną w organizacji. Emar przyznał, że jest bardzo zadowolony, po pierwsze z kolejnego zwycięstwa, po drugie z tego, że mógł przed fantastyczną polską publicznością wystąpić, że tutaj przyjechał i że po prostu uczucie jest wspaniałe. C'est la deuxième fois tu as gagné, donc maintenant ton niveau au KSW c'est très fort, très unique, tu es un combattant très solide. Qu'est-ce que tu penses à propos toi et KSW à l'avenir, l'année prochaine peut-être? Ben, là, pour l'instant, je veux savourer ma victoire, déjà premièrement. Après, oui, le niveau KSW est très élevé. J'aime beaucoup. Je suis un peu vieux, j'avoue, mais j'aimerais encore continuer des combats au KSW. J'aurais aimé faire celui de Paris. Mais il y a mon ami Wilson Varela qui va combattre contre Saladin Parnasse. Donc je serai là-bas dans le coin et très heureux de... Donc si dans un mois on me propose encore avant la fin de l'année un combat contre, je sais pas, Nicolas Bivol ou un mec pour faire un Marseille-Paris le 22 décembre. Donc je prendrai, ou sinon on attendra l'année prochaine, voir ce qu'on nous propose et faire des combats fun et combattre encore pour le KSW. C'est parfait. Zapytałam o plany Emara na przyszłość, ponieważ rozpędzony dwiema zwycięstwami w naszej organizacji pewnie jest już jednym z takich bardziej solidnych zawodników, jeżeli chodzi o Francję. Na rozkładzie Emar przyznał, że bardzo się cieszy, że poziom KSW się podnosi, że on go też sam może to robić i że jest szczęśliwy z tego powodu, że taki właśnie jest obrót spraw. Bardzo chciałby wystąpić w Paryżu ponownie, jeżeli będzie taka możliwość. Przyznaje, że jest troszeczkę już starym zawodnikiem, ale będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby jak najlepsze walki dalej dawać. Powiedział, że będzie gotowy na Paryż. Wymienił tutaj kolegę Nicola Bivola. Na pewno będzie chciał się mierzyć w przyszłości z słusznymi sobie przeciwnikami. Donc, KSW, c'est un anniversaire, l'événement numéro 100, donc c'est quelque chose de spécial. Est-ce que tu vas fêter cette soirée? Franchement, je suis heureux qu'on m'appelle pour le KSW 100. Pour la 100e, c'est un grand événement, 20 ans ici, donc ça se fête. Bien sûr, on va fêter ça, on va fêter la victoire, on va fêter l'anniversaire du KSW. On va avec le public, avec les amis. Donc j'espère qu'il y aura une grosse fête et que tu seras invité aussi. J'espère que tu seras avec nous. Donc oui, je suis content avec le peuple polonais, ils m'ont beaucoup surpris, très chaleureux. Donc on va fêter ça ici, on va rentrer en France, on va fêter ça et on va fêter en décembre en France pour le 101. La victoire de Wilson Varela pour la ceinture. Ce sont des plans parfaits, je te dis. Zapytałam Emara o to, czy zamierza świętować ten wspaniały jubileusz z 100. gali KSW. Mówi, że tak, że ma co świętować, po pierwsze zwycięstwo, po drugie wspaniały jubileusz. Mówi, że robi wielką fetę, że zaprasza wszystkich, łącznie ze mną, że będzie świętował tutaj w Polsce, że poleci do Francji i tam we Francji też będzie świętował, że jest bardzo wdzięczny za tę możliwość, którą daje mu organizacja, że czuje wielką wdzięczność i że jest to wspaniałego. En fait, c'est quelque chose de magnifique. On va fêter maintenant. Félicitations encore une fois. Thank you, Pascal. Thank you. Merci à tous. Merci à tous mes partenaires d'entraînement Marseille Fight Club. Merci à ma famille, Elena, ma nièce, Eva, mon petit neveu Liam et son cousin. À toute ma famille, Tachi, des petites dédicaces. Dédicaces à toute la France. Maintenant, à mes partenaires, Ilyes et Vincent, c'est à vous maintenant la semaine prochaine. Et j'espère qu'on sera tous ensemble en décembre pour le KSW 101, pour Wilson Varela contre Saladin Parnasse.
on sera encore à la fête et je prédis une victoire de Wilson. Tutaj Emar chce złożyć mnogie podziękowania, wymienia tutaj członków rodziny, najbliższych przyjaciół, wymienia też swój klub. Bardzo liczy na to, że na gali 101 w Paryżu, gdzie będzie Valera kontra Parnas, będzie mógł się również pojawić, razem ze swoimi najbliższymi świętować. Także tutaj bardzo mnogie podziękowania i my również dziękujemy za ten wywiad. Merci à vous. Merci. Merci. Obiecałam szybko, strzeliście, ale będzie mięsiście. Igor Michaliszyn dokłada kolejne zwycięstwo podczas XTB jubileuszowej gali numer 100. Było bardzo ciężko, Madars Fleminas naprawdę godny przeciwnik, ale masz to, urwałeś, wyrwałeś, wychwyciłeś i tę klamrę masz no niesamowitą parę w dłoniach. No tak, jak powiedziałaś, Madars, niewygodny przeciwnik numer 2, bardzo mocny, nieszablonowy. Zdziwił mnie też, że mnie obalił, ale nie ukrywam, no były ciężkie chwile w tej walce, ale właśnie po to robię, słuchaj, tak jak mówię, z robieniem wagi ze wszystkim, ja jestem gościem, który chce przełamywać te swoje bariery, swoje granice. Mówię w trzeciej rundzie, no kurwa, no nie ma opcji, trenerzy mówią, wywracamy, ja mówię, walić to, idziemy na solówę i muszę wyszarpać to, po prostu wygryźć, a rozmawiałem z niedźwiedziem przedtem, jestem fanem Gladiatora, jak weszliśmy tutaj przed wejściem, mówię, mam swoje małe koloseum i to było po prostu moje małe show dzisiaj. No i świetne to było i dobrze, że zaufałeś tej Solówie, bo w tej trzeciej rundzie tą stójką mi się wydaje, że bardzo dobrze przestraszyłeś Madarsa i byłeś tam rzeczywiście lepszy. No i ta trzecia runda, ona tak fajnie przybiła, że zrobiłeś to, co należało i że wygrałeś sprawiedliwie. Dokładnie tak. Były kryzysy, tak jak niedźwiedź przełamał swoje demony na poprzedniej walce. Tak, jestem tak samo twardym gościem i co by się nie działo, walczę do końca. Mówiłem sobie przed walką, że dopóki nie padnę, to się nie poddam. I tak też zrobiłem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o grappling, no taka już moja natura. Ostatnie pytanie i naprawdę możesz sobie już chillować. Ten trójkąt rękami był ciasny. Widziałam, że nie chciałeś ryzykować przejścia pozycji, bo bardzo zwrotny miał te biodra i super się zwijał do przeciwnika. Dlatego wiedziałeś już, że lepiej nie ryzykować i być u góry. Czy co się kotłowało w twojej głowie, kiedy już miałeś wyłapaną pozycję ręka-głowa? Wiesz co, tak, złapałem ciasno ten trójkąt. No jak wiemy, to jest mistrzowska technika niedźwiedzia, wiadomo, że mój trener, mój przyjaciel, więc też mi to dobrze wychodzi, ale słuchaj, nawet nie, że nie chciałem przechodzić do boku, ale ja czułem, że zaczyna harczeć, wiesz? Zacząłem przyciskać coraz cięższy oddech. Jego słyszałem, ja starałem się bardziej z tym swoim ciałem, swoją ciężkością oprzeć się, ale też chwyt mi troszeczkę popuścił, no a sama wiesz, że jak już puściło, jak już trochę dopiąłem, to za dużo miejsca się po prostu zrobiło. Ale też podświadomie wiedziałem, że jest końcówka rundy, mówię, choćbym miał ręce odpaść, to ściskam do końca. Bardzo dobrze. No i też współczesne MMA, o czym mówiliśmy, półgarda, to jest świetna pozycja, wcale nie trzeba nabijać punktów jak w jiu-jitsu. Proszę Państwa, zwycięski dzisiaj Igor Michaliszyn, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo, bardzo chciałem podziękować mojej dziewczynie, moim przyjaciołom, moja rodzina, mama, tata, wszyscy bliscy, całej Dąbrowie Górniczej, całej mojej publiczności. Naprawdę wspaniałe przeżycie zawalczyć tutaj u siebie w Gliwicach na Śląsku. No i co, końcówka roku, troszeczkę rozterenowania, troszeczkę dychu. W końcu Igor zrobił 3 walki w jednym roku. W końcu ląduje, wydaje mi się, na szczycie kategorii półśredniej i z mocnym przytupem zaczynamy przyszły rok. Patrzcie na tego gościa, sam poprosił jak najkrócej, a potem jak się rozgadał, to nie ma reszty, tak? A, bo to Paulinka, my się lubimy i z Tobą zawsze chętnie. I bez... No jasne, że tak. To są pielesze właśnie bycia w cudownym miejscu, o cudownej porze. Dziękuję serdecznie i oczywiście jako reprezentantka KSW dokładam się do wszelkich podziękowań, które Igor tutaj złożył. Dziękuję. Dokładnie. Ja też dziękuję całej ekipie KSW, bo to jest dla mnie naprawdę serdeczna przyjemność pracować z tak wspaniałymi ludźmi. Dziękuję. Ukłony. Proszę Państwa, ja obiecałam dzisiaj wszystkim bohaterom karty XTB KSW 100, że nie będę ich męczyć za długo na wywiadach. O proszę, ale dzisiaj są wyjątkowo życzliwi również w mojej pracy. Z nami jest Piotr Kubera-Kuberski i wariactwo, którego byliśmy świadkami przed chwilą w klatce, zarówno z Twojej, jak i z Damiana strony. To jest naprawdę rzecz godna jubileuszu KSW 100. Chłopaki, czy Wy jesteście normalni? Nie wiem, chyba tak. Nie no, wyszło fajnie. Powiem szczerze, że pierwszy raz zostałem chyba tak mocno trafiony w karierze, że zrobiłem lekkiego chicken dance'a, ale była vice versa ze strony Damiana. Myślę, że jego bardziej zachwiało. Mam nadzieję, myślę, że to widział, ale też był w jeszcze gorszej opresji niż ja. Ale byłem pełen świadom, kontrola full, no i dokończyłem dzieło do zniszczenia.
No, tam były chicken dance'y, ale tam był też klarowny z twojej strony knockdown i były 2 soczyste, mięsiste, rozpędzone obalenia. Chyba wziął sobie te statystyki, które wymieniałam podczas konferencji do serca Damiano. Jak się czułeś siedząc sobie na pośladkach przez parę dziesiąt sekund? Mogę delikatnie przeknąć? Można. Mówię, o kurwa. Ale wiecie co, nie wiem czy zwróciliście uwagę, za drugim razem jak mnie przewrócił Damian, totalnie nie panikowałem, bo tych pozycji u mnie w klubie jest mnóstwo, ale byłem gdzieś z 5-7 metrów od mojego narożnika, widziałem trenera Sławka, tak po czworaczka sobie doszedłem sobie do narożnika i słuchałem co robią, także totalnie się wyłączyłem na tą presję. Myślałem, szczerze mówiąc, że Damian będzie dużo mocniejszy, dużo bardziej fizycznie mocniejszy ode mnie, a za każdym razem udało mi się to świetnie wyjść z tej opresji, ale nie ukrywam, powiem, że błędy, nie zrobiłem uderzenia biodrem, nie zesprolowałem, co następnie skutkowało tym, że znalazłem się na pośladkach. Spokojnie, potem będziesz sobie analizował, co było źle i tak dalej, bo dzisiaj jest same superlatywy, dzisiaj jest KSW 100, dzisiaj po prostu jest fenomenalna atmosfera, wy ją nam dostarczacie. I teraz tak, 2 bardzo dobre komunikaty z kolei poszły z twojej strony. Po pierwsze, zaznaczyłeś to, że chcesz być numerem 1 i że Pawlak ma twój oddech na plecach, a po drugie, w stronę szefostwa, proszę państwa, bonusik, tutaj kandydat jest oczywisty. No wiecie, myślę, że się bardzo podobała ta walka, była ona krótka, ale jak to w moim przypadku emocjonująca, pełna brutalności. Krwi aż tak wiele nie było, ale była brutalność, byli podłączeni zawodnicy, jeden i drugi, była solidna wymiana ciosów w stójce, bezpardonowa taka szermierka na pięści, który bardziej miękki. W tym razem udało mi się być bardziej tym twardym, mieć twardszą głowę. I dokończyłem, tak jak wcześniej wspomniałem, dzieło zniszczenia. Jestem z tego mega dumny. No i jeszcze jeden aspekt, tak dzięki trenerowi tutaj Sławkowi. Trener Sławek, pozdrawiamy. Tak, robiłem tak jak mogę te jiu-jitsu, starałem się jak najbardziej, myślę, że mi dobrze wychodziło. I jeszcze jeden aspekt, o którym zapomniałeś dodać, a taki włoski, pokażę taki znak, publika twoja, Piotr Publika, 500 ludzi. No chyba stąd się wywodzi ta twoja energia, oni cię jakoś zasilają przez bluetooth czy coś. Podczerwień chyba, ale no wiecie co, i tak dla nich wielkie chapeau za to, że przyjechało za mną właśnie 500 osób. Pytanie zawsze nęci mnie takie, co to by było, gdyby gala KSW odbyła się w Poznaniu. Niestety nie mam aż takiego wielkiego obiektu, bardzo nad tym ubolewam, nawet porzuciłem włodarzom pomysł, a może na Lechu. Niestety nie ma tam zadeszania i raczej to nie wyjdzie, ale jestem ciekaw, jak było gdzieś blisko komina, ile tych biletów by przyjechałoby do mnie. Słuchajcie, ryzykuję stwierdzenie, że miasto mogłoby mieć lekkie kłopoty z przeżyciem. Proszę Państwa, Piotr Kuberski dokłada 15 zwycięstwo do swojego fenomenalnego, profesjonalnego rekordu MMA. Witamy trenera Wiosło tutaj i już Ciebie zwalniam, gratuluję. Przede wszystkim chciałbym bardzo zadedykować walkę mojemu trenerowi. Dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję, bo nie ma go ze mną, jest po drugiej stronie. Na pewno jest bardzo dumny i bardzo się cieszy, będzie cieszył, bo na pewno jego żona Ania zadzwoni, przekaże. W ogóle chciałem tam podjechać do Krakowa, krzyknąć, ale słyszałem, że potem dostał raz naganę. Także niestety nie mogę się pochwalić tym sukcesem, między innymi jego. Także dziękuję, do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Spokojnie, trener się dowie wszystkiego i na pewno będzie bardzo, bardzo dumny. Dołączamy się do podziękowań. No co, celebruj. Tak. Dziękuję. Pięknie. Proszę Państwa, 100 lat, ponieważ trwa XTB KSW 100. Ja mogę nie mieć głosu, nie ma problemu, ale ten pan to głosu nie będzie miał przez następne parę dni, bo tutaj bardzo naciągnięte chyba struny głosowe będą, ale należycie. Co za strzał, gratuluję. Słuchajcie, tak, pewnie głosu nie będzie, ale no jak ma nie być, jak ja się zawsze daję z siebie 100% na przygotowaniach i w klatce, a potem jest ta euforia, jeśli się wygrywa, no a jeszcze w takim stylu, po takiej ciężkiej walce, bo Wiktor miał ciężkie ręce, ja w którymś momencie widziałem nawet 2 Wiktorów, w sensie coś się kurwa nie dzieje, przecierałem tą twarz, mówię, kurwa, what's going on, co się dzieje, przecież tak nigdy nie było. Ale sobie myślę, nie no kurwa, na wsteku, przytrzymam i tak upuluję tą utrobę i kurwa siadło, za przeproszeniem. No siadło i to zdecydowanie. I ja chciałam zapytać o ten impuls, kiedy ty widzisz, kiedy on się kuli i podbiega się, taka klasyczna, kiedy widać, że ta wątroba usycha. Co się dzieje w głowie takiego zawodnika, kiedy widzi, że tak naprawdę ta dobitka to formalność? Słuchajcie, wiecie co, ta dobitka w sumie nie jest niepotrzebna, ale to zawsze trzeba czekać na ostatnią decyzję sędziego, ale uwierzcie mi, całe przygotowania, trener Witek Kostka, mój główny trener z Pako Team Mysłowice, trener kadry Polski, cały czas mi szlifują tą wątrobę, bo mówi, że strasznie mocno bije, więc kurczę, no to jest dla niego, bo to on to wypracował. Trenerze, zapraszamy przed kamerę, Jest Tenero, najlepszy trener, kurczę,
kadry Polski, więc ja jestem dumny, że mogę trenować z nim. Słuchajcie, jest XTB KSW, 100 jest jubileusz, więc dzisiaj przed kamerą możemy robić co chcemy, moi drodzy. I teraz tak, ja muszę cofnąć się wstecz, bo była walka Igora z Madarsem Fleminasem i patrząc na przebieg tej walki, i teraz dopiero można docenić ten twój grappling. Teraz w tym momencie, co ty zrobiłeś z Madarsem, który tak umiejętnie uciekał mega silnemu Igorowi. Pewnie nie miałeś okazji tego oglądać, ale radzę ci nadrobić i pochwalić go 3 razy za to, co wykonał w walce z Fleminasem. I taki był plan. Zrobił to i teraz był plan na to i zrobił to. Tak, cieszę się bardzo, że to, co trener Witek powie, ułoży gameplan i ja to wdrażam. Oczywiście wiadomo, że tu jest Witek, jest głównym head coachem, ale jest jeszcze Marcel Kwiecień z Rio Grappling, który tak samo zapraszamy. Chodź. Trenera Marcela Chodź, z parteru, tu jest winowajca tego grapplingu. To jest właśnie winowajca grapplingu, który naprawdę jest mega kotem, mega mnie zajeżdża, mega mnie obciąża, ubiera rękawice MMA, gdzie miał kilka walk w MMA amatorskich, a mimo to cały czas mi naprawdę kurde, tak naprzykrzy się w przygotowaniach i w sparingach, że masakra. Wiadomo, że Michał Balcerczak. Dawaj, panie Balcerczak, chodź to tutaj. To jest gość, który jest I odpowiedzialny trener. za sparing partnersko, za wszystko. Gość mnie odciąża ze wszystkimi rzeczami. Naprawdę złoty chłopak. Dużo mu zawdzięczam, bo naprawdę no tak, życzę każdemu zawodnikowi takiego mieć w sztabie człowieka, takiego przyjaciela, który mnie motywuje, nakręca, wierzy we mnie. Co by się nie działo, wskakuje w ogień za mną. I przyjmuje te wątroby. Przyjmował tę wątrobę właśnie, tak było. Jeszcze nie zapomnijmy o Tomaszu Gulaku. To tak samo. Dzisiaj wszyscy na dywanie. Tak, trener mental. Dużo pomaga psychicznie, fizycznie. Co może, wiadomo, na odległość działamy, ale jak się widzimy, to non-stop odwiedza. No mega, to jest sztab, jeszcze brakuje Wiktora Kudyby, zapaśnika naszego, który też mega pomaga, dietetyczki Wiktorii Umiennej. No jest bardzo duży sztab u mnie, ale każdy jest odpowiedzialny i każdy jest mistrzem w tym, co robi. Proszę państwa, muszę ukrócić... Rio Grappling Dobrowa Górnicza, tak jest dalej! I Bago Team Mysłowice. A ja muszę ukrócić te wspaniałości, ponieważ mamy tylko jeden bonus za performance, a za najlepszy wywiad ja już nie mam pieniędzy, moi drodzy. Więc spokojnie, calm down, moi drodzy, celebrujcie, należy wam się i trochę go tutaj, wiecie, niech chilluje już, bo robota zrobiona. Dziękujemy ci bardzo, Paulinko, dziękujemy KSW za to, że mogliśmy tu zobaczyć, że na tym KSW 100 knockoutuję, wygrywam w pięknym stylu, naprawdę ja jestem mega szczęśliwy i ja to już zostanie do końca życia, więc bardzo dziękuję. Mega szczęśliwi, prawda? One team, one dream. Nic dziękuję wam wszystkim, chłopaki. Proszę państwa, ja się zastanawiam, co jeszcze się wydarzy na tej gali, na tej jubileuszowej XTB KSW 100. Na razie mamy same wspaniałości, ale chyba Robert Ruchała dzisiaj rozbija bank we wszystkie możliwe sposoby. Rozbija łokciami Kacpra Formelę, rozbija mój makijaż ze względu na oświadczyny. Będziesz mi płacił za to, że teraz wyglądam jak wyglądam, a tak naprawdę wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego, KSW, tobie, słuchaj, no chyba wymarzona obrona i tak jak mówisz, chyba jeden z najpiękniejszych wieczorów w twoim życiu. Tak, dokładnie, no ja chciałem naprawdę powiedzieć, że dzisiaj rano wstałem i mówię tak, ja pierniczę, to jest ten dzień, dzisiaj to robię, muszę obronić pas, po prostu to było moje największe takie, no marzenie, obronić pas w końcu KSW, bo kiedyś mnie straciłem i teraz chciałem udowodnić, że jestem mistrzem, a dodatkowo wiedziałem, że nadejdzie ten dzień, że oświadczę się mojej dziewczynie i chciałem po prostu zrobić to właśnie na takim wydarzeniu, żeby to po prostu było zapamiętane do końca życia, że mógł to zawsze wspominać i po prostu uwierzyłem w to wszystko, wizualizowałem sobie, ja wiedziałem, że to mi da takiej energii, takiej mocy, że nie odpuszczę w ani jednym momencie. Po prostu jak miałem ciężko w drugiej albo tam trzeciej rundzie, gdzie tam Kastro mi chyba trafił, to mówię tak, nie ma szans, dzisiaj się oświadczam, nie ma szans. Przepiękna sprawa. Słuchaj, muszę o to zapytać. Co mówił do ciebie Maciej Kawulski, bo wszedł do klatki jako pierwszy raz dzisiaj na tej gali po twoim zwycięstwie i coś tobie mówił, coś tam szczególnego chyba było. Chyba, że jestem kotem i po prostu, że wielka przyszłość przede mną. I z tego chyba wszystko, co pamiętam, ale byłem w takim amoku, że naprawdę nie wiem, nie chcę skłamać. Kto był wtajemniczony w oświadczyny? Tylko moja mama z siostrą i z tatą i trener z kamerzystą. No i teraz my wszyscy jesteśmy, cała Polska. Dokładnie, no ja naprawdę ukryłem to, czułem, że po prostu to mnie ładuje i powiedziałem dzisiaj naprawdę, tak naprawdę dzisiaj rano, dzisiaj rano chyba powiedziałem mojemu trenerowi dopiero. No i dobrze, i cieszymy się bardzo, a te łokcie, rzeczywiście nowelizacja zasad i od razu na świeżo Robert Ruchała wjeżdża i korzysta z tego, co może.
Tak, no wiesz co, mogę powiedzieć tylko, że przećwiczyliśmy to 1,5 tygodnia temu z Filipem. No i mówię tak, dobra, będzie okazja, to od razu to czaskam. No i była. Niesamowite. No i była. Obiecałam, że nie będę dzisiaj was męczyła, zajmowała waszego czasu, bo są ważniejsze rzeczy niż wywiady backstage. Oczywiście nie umniejszam swojej pracy. Niemniej magia dzieje się w klatce, poza nią i musicie bardzo, bardzo mocno celebrować. 100 lat dla ciebie, 100 lat dla Karoliny, 100 lat dla KSW. Dzisiaj jest świętowanie. Tak jest. Dziękuję wszystkim i widzimy się niebawem. Pozdro. Pozdrowienia. Nadal jesteśmy w ferworze gali XTB KSW 100, to jest jubileusz, gala numer 106, zwycięstwo. Kolejne poprzez knockout dołącza do swojego profesjonalnego rekordu w zawodowym MMA Arkadiusz Wrzosek. Krzyczy o bonusy, krzyczy o main eventach. Naprawdę dzisiaj dużo się dzieje. Kilka ciosów, tak jak powiedziałeś, przestrzelonych, ale chyba, ojej, czy coś się z ręką stało? Powiem Ci, zobaczymy z tymi main eventami, bo tak adrenalina schodzi i coś tam pobolewa, ale zobaczy, nie, jest okej. No dobra. No to ciężko gadać o walce, która trwa 25 sekund, mało jest do analizy i nie chcemy, żeby wywiad tak naprawdę był flakami z olejem. To w 3 słowach, jak możesz opisać dzisiaj swój występ? Koncentracja, utrzymanie wkurwienia na odpowiednim poziomie od rozpoczęcia walki. Kurwa, coś mi naprawdę boli. I tyle. No, Czy ty wiesz, że dzisiaj mamy prawie same skończenia, tylko jedna walka doszła do decyzji? Także konkurencja mocna. Tak, no z tym bonusem to tak pod publiczkę. W sensie, no miło by było, ale no mówię, no to jest taka karta, że ja mam z kimś naprawdę o ten bonus walczyć. Nie jestem tu jedynym knockout artist, jak to się mówi, na gali. No i zobaczymy, jak to tam wyglądało, nie wiem jak to wyglądało do tej pory. Też no, nie było obrotówki z odbicia się od klatki półwyskoku, tylko no, zdjąłem go ciosami rękoma, więc nie wiem, czy to było na tyle spektakularne. No ale może za tempo tego skończenia mnie wyróżni organizacja. I teraz po tym wszystkim, po tym całym nawale obowiązków, opłaca się w końcu to short notice, czy nie? Kurde, ciężko powiedzieć, bo nie wyszła walka poza tam, nie wiem, chociażby pierwszą rundę. Zawsze się mówi, że się jest w super formie, no ja nie byłem w jakiejś 100% formie na pewno, oceniłbym ją tak realnie już po walce na 70%, więc mogło być różnie poza drugą rundą, ale no wyszło jak wyszło, ja tak jak mówię, nie walczę, nie przygotowuję się, nie trenuję, nie układam taktyki pod walkę na punkty. I ostatnie pytanie ode mnie, żeby dzisiaj nie przedłużać. Cieszynka z Markiem Samociukiem, wciągnięcie do balachy z zamkniętej gardy techniczka. Co to za przesłanie było? Żeby nie było, że nie umiem parteru, a dzisiaj naprawdę chciałem go pokazać, jakbym miał możliwość. Nie udało się podczas walki, to chociaż z Markiem po walce chciałem pokazać. Mamy to, zanotowaliśmy, proszę Państwa, Arkadiusz Wrzosek dzisiaj daje nam tylko 25 sekund spektaklu, ale my się cieszymy, bo lubimy skończenia przed czasem. Gratuluję, celebruj. Dziękuję. Proszę Państwa, End Steel podczas XTB KSW 100 ponownie ten pas zdobywa, czyli tak naprawdę broni go Rafał Haratyk. Ponownie 2-0 dla Ciebie w starciu z Marcinem Wójcikiem i ponownie kończąc go przed czasem. No te Twoje pięści to jest chyba jakiś postrach. Czy Ty sam troszeczkę się ich obawiasz? Nie. One też potrafią, wiesz, moje dłonie nieść pomoc i przytulać dzieciaki i głaskać moją żonę po główce i w ogóle. No właśnie, Twoja żona towarzyszy Ci, ja tak bacznie Was obserwuję przez cały Fight Week, jesteście nieodłączni. Jaką rolę ona odgrywała w tym, bo skoro ma się takiego kompana przy sobie, no to chyba wszelkie demony, wszelkie jakieś zwątpienia, stres, kortyzol odchodzi w zapomnienie. Wiesz co, na pewno daje mi dużo pokoju takiego wewnętrznego i mnie uspokaja. Nie mam takich momentów, że gdzieś tam, wiesz, zostaję sam w pokoju i muszę się sam ze swoimi myślami droczyć, a jej też jest dużo łatwiej, jak ona twierdzi, bo jak siedzi w domu i martwi się i zastanawia się, co się tam dzieje, to ma dużo gorzej niż jak tutaj jest na miejscu, pomaga mi, gotuje, także no naprawdę odnalazła się w roli. No zdecydowanie ja się po tym podpisuję obiema rękami, a lewą też potrafię. Słuchajcie, takie pytanie mam do Ciebie, Rafał. W tym momencie, gdzie tam Twoja noga gdzieś tam zatańczyła pod tą siatką, no wyglądało to bardzo groźnie. Tak na gorąco, co myślisz o tej sytuacji? Co tam się w ogóle wydarzyło? No przytrafił mnie Marcin, no co tu będę ukrywał, zahuczało w głowie, aczkolwiek źle postawiłem nogę, po prostu wiesz, jak to jest po uderzeniu, czasem krzywo postawisz nogę i mi się zawinęła i tak, może sobie jej nie skręciłem, ale tak podkręciłem, no i dlatego gdzieś ta utrata równowagi.
Tak by się te dwie rzeczy nałożyły. No ale wiemy, że Marcin bije też mocno, nie? Także nie ma mu co ujmować. Dokładnie. A te jego próby obaleń, te single legi, z każdym coraz bardziej to uporczywym, im dłużej walkę, tym mniej były skuteczne, tym mniej były techniczne. Czy ty sobie tak to czytałeś, czy czułeś, że siła słabnie? Wiesz co, bardzo dużo tego przerabialiśmy, tych obron, tej kontroli parteru, znaczy tych zapasów defensywnych. Zresztą ja już od czasów walk w Rosji to muszę te zapasy defensywne mieć na wysokim poziomie, bo by mnie tam te miśki z Czeczenii i innych tych państw zajechały tam raz, dwa, także tak te defensywne zapasy podreperować, ale zaskoczył mnie bardzo tym, że walczył od samego początku z odwrotnej pozycji. Trochę to też rozbiło mój game plan, ale też zaczynałem zmieniać pozycję, bo ja też potrafię z odwrotnej walczyć. No i zaczęło to grać. Jak ja zmieniałem, Marcin też się czuł niepewnie, zaczął on zmieniać i później tak zmiana, roszatka, no i tam parę razy mu wsadziłem tak fajnie na kolano, już później też nie wiedział, którą nogę trzymać z przodu, żeby jej nie okopać. Właśnie, ja tak na ciebie patrzę, Rafał, jesteś taki świeżutki dość, ani draski, nic tam się nie stało, więc mimo tego trafienia nawet cię Marcin nie zdołał rozciąć. Czy czujesz, że coś cię boli, coś ci dolega teraz? Wiesz co, tam trochę te kopnięcia poblokowałem, więc trochę przedramiona tutaj gdzieś mnie bolą, a Marcin mnie chyba przytrafił tutaj, czuję tak nad skronią trochę, także dlatego może nie ma śladu, no ale wiemy, że te ciosy na skroń też potrafią wyłączyć. Słuchajcie, to jest chyba najbardziej opanowany wywiad dzisiaj, bo był sam dzisiaj ferwor po prostu podczas tych rozmów i tak jak opanowany jesteś podczas walki, ale potem właśnie robisz niesamowite wrażenie, tak na mnie tym opanowaniem robisz wrażenie teraz podczas rozmowy. Serdecznie ci gratuluję. And still gratuluję również małżonce, to jest wasz wspólny sukces, a teraz jedźcie do domu odpoczywać lub świętować. Zasługujecie na wszystko, na co sobie teraz wymarzycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, gratuluję. Pięknie. Proszę Państwa, nadal trwa ferwor gali XTB KSW 100. Jesteśmy podczas tego pięknego jubileuszu, a ze mną jest And Still Feel the Freeze, kolejna obrona pasa podczas dzisiejszego wieczoru. And still, again and over. We are not surprised anyhow, and we are not also surprised by the time that actually it took for you to finish Darko. Back in the days, like for the very first time, the previous fight, it took you a little bit longer. What has changed in order to make it shorten a bit? I'm a better fighter now. I act more professionally. I don't get out of shape, and I'm just peaking as a fighter. Honestly, there's going to be no more boring fights for me. It's going to be all finishes. It's going to be all action. Zapytałam Phila o różnicę, jaka sprawiła, że tym razem druga walka z Darko Stosicem o wiele się skróciła, jeżeli chodzi o czas trwania. I tutaj Phil przyznaje, że jest teraz kompletnie innym zawodnikiem, nie bierze już żadnych dni wolnego, nie wypada z formy, nie rozpasa się, o czym już mówił nam oczywiście podczas Media Dayu, więc ta konsekwencja w byciu non-stop jako profesjonalny zawodnik, myślę, że procentuje. You do reap benefits from it, like indeed. And also you call for the bonus, but today the competition is super sharp. Are you aware of that? No, I didn't know. But we have almost finishes only, like 2 decisions so far. Well, a little bonus. A little tiny bonus. Zapytałam Phila o to, czy jest świadomy, jak ciasna jest dzisiaj konkurencja, jeżeli chodzi o bonus 100 000, do którego się oczywiście odniósł w wywiadzie w klatce. Phil mówi, że nie jest do końca tego świadom. To jest dla nas zrozumiałe, ponieważ jest właśnie jakby ciąg trwania gali, więc tutaj Phil miał swoją robotę do zrobienia, miał dzisiaj swoją nockę. Niemniej mówi, troszeczkę bonusu, poproszę tylko o troszeczkę i będzie w porządku. What's up for you next, then, as actually you reach the top and there is nothing over? I would like KSW approach Ngannou, see if we can do that fight. Or I heard Alec had a great big win tonight, so maybe him. But I'm happy to just get on the beers tonight, have a light laugh and be sick tomorrow. Zapytałam Phila o to, co wyobraża sobie w przyszłości dla siebie w KSW, bo wydaje się, że ten sufit już został osiągnięty i padły dwa nazwiska, Ngannou i Arek Wrzosek. Takie dwa rozbiegłe, jeden nasz rodzimy, drugi amerykańsko-francuski. Także no, ciekawe tutaj mamy wyzwania, zobaczymy jaka będzie odpowiedź. Okay, I'm not taking your time anymore, it's time to celebrate, get your beer or not really, or is it the really tradition going on still? No, not so many beers in fight camp. After, lots of beers. So celebrate then. Congratulations, champ. Thank you very much. Come here, you. Thank you.
High five, man. Proszę Państwa, to wcale nie jest scenariusz filmowy, chociaż mogłoby się wydawać, że właśnie oglądamy bardzo, bardzo dobre kino. To jest XTB. A to jest właśnie inny bohater karty walki, Andrzej Grzebek, też dzisiaj kończący przed czasem. Mamet Halidow stawia świeczek na torcie XTB KSW 100, całe gro i kończy niepokonanego do tej pory Adriana Bartosa Bartosińskiego przed czasem finezyjną balachą. Ty czarodzieju, no ja nie wiem, ja po prostu swój wokabularz właśnie wyczerpałam. Ja nie mogę tego skomentować, bo nie mam słów. No naprawdę... Zrobiliśmy ciężkie przygotowanie, znaczy nie było ciężkie, było przyjemne, natomiast zadawałem tak, że trenerzy powiedzieli do mnie, Daria powiedziała, wszyscy, Michał Matela do mnie dzwonił dzisiaj, wszyscy powiedzieli, Mamet, baw się tak, jak kiedyś się bawiłeś, jest parter, robisz parter, jest stójka, robisz stójkę, tak jak powiedziałem przed walką na konferencji, nie unikam ani parteru, ani stójki, po prostu musiałem sobie przypomnieć pewne rzeczy, które robiłem kiedyś, ktoś mnie sprowadzał, czekałem i łapałem. Dzisiaj się udało. No byłeś bardzo reaktywny, nawet w kryzysowych sytuacjach. Jak ty to, Mamet, robisz, że masz tę panikę na wodzy, bo jak się jest no naprawdę przytłaczanym przez tyle mięśni, tyle siły, takiego żwawego, zdrowego, młodego, niepokonanego do tej pory zawodnika, no to mogą być czarne myśli w głowie, a ty umiesz nad tym bardzo dobrze panować. Wiesz co, to jest kwestia tego, że no, tak naprawdę to robimy na co dzień. Czasami jesteś z góry, z dołu jesteś i są różne sytuacje, to nie można panikować. No, tym bardziej, że mając 44 lata. No zdecydowanie, słuchaj, 44 lata, a jeśli jesteśmy już przy liczbach, to jest twoje zwycięstwo w profesjonalnym MMA numer 38. No czapki z głów. Wszystko dzięki Bogu, wszystko dzięki ludziom, którzy obok mnie są od początku mojej kariery. Bez tych ludzi, bez moich trenerów, mojej rodziny, przyjaciół, Federacji KSW, nie, mojej rodziny KSW. To była ciężka droga, fajna droga i dzisiaj ja cieszę się bardzo, że mogę stawiać czoło tym najlepszym zawodnikom i tyle, że mogę jeszcze im zagrażać każdej płaszczyźnie. Wiesz jeszcze, czym się wyróżniasz na dzisiejszej karcie walk? Pośród tych wszystkich skończeń było ich 8, twoje jedyne to poddanie, cała reszta to były nokauty. Nawet tutaj musisz w jakiś sposób odstawać, ty po prostu jesteś stworzony do bycia czarną owcą. A jeszcze chciałem przypomnieć wszystkim, którzy mi nastawiali na mnie krzyżyk. Cieszę się bardzo, że was zawiodłem. A z drugiej strony cieszę się bardzo za moich kibiców, którzy kibicowali mi, dziękuję im za to. I powrót do piosenki Eta Kawkas. Co dyktowało twojemu serduszku, kiedy mówisz? Proszę. Setki ludzi pisało do mnie. Setki ludzi pisało, Mamet, wróć do piosenki. Aż serce mi się radowało. Oczywiście nie mogłem odmówić. I dzisiaj wychodząc, wszystko grało. Stare czasy, kibice. No co robisz? Tylko wychodzisz, robisz swoją robotę. To co, teraz na ryby, tak? Teraz z Bartosem na ryby, mam nadzieję, że był niepokonanym zawodnikiem. Te zera nic nie znaczą. Każda przegrana czegoś mnie uczyła. Także ja Bartosowi życzę jak najlepiej. To nic nie znaczy ta przegrana walka. Dzisiaj mogłem ja przegrać, bo on mnie dominował. Po prostu miałem moment, zaskoczyłem go. Natomiast dobrze pracował, dobrze kontrolował, dobrze skracał. Fizycznie silnie spodziewałem się takich sił i takich sprowadzeń. Natomiast próbowałem coś bronić, ale jak już leciałem, to już leciałem. Więc Bartos, mam nadzieję, że pojedziemy na ryby, głową do góry. Ale w MMA walczy się do końca. Dziękujemy tobie za ten finezyjny spektakl, za to piękno tego sportu, którym jest MMA. Jesteśmy fanem jego i jesteśmy fanem też ciebie. Jesteś tą legendą. Dziękujemy za wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję za kibicowanie mi. Dziękuję, kochani. Wszystkiego dobrego, zdrowia wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Czy mogę poprosić o zdjęcie z tobą? Tak.